Jakie buty w góry? Wysokie czy niskie? Właśnie o tym będzie ten film. Wybór butów w góry to temat, który interesuje praktycznie każdego turystę i każdego wspinacza. W tym temacie mamy wiele mitów i wiele przekonań, a dyskusja chyba nie ma końca. Mit numer 1. Buty w góry muszą być wysokie. Niekoniecznie. Gdyby tak było, to goprowcy, toprowcy i przewodnicy górscy musieliby uchodzić w naszych oczach za kompletnych nowicjuszy. Spójrzcie na ich nogi, a przekonacie się, że bardzo często na stopach mają niskie buty trekkingowe, podejściówki, a są przecież w górach specjalistami. Dawniej nie było takiego problemu, bo praktycznie oferta butów górskich kończyła się tylko na takich wysokich butach. Dzisiaj w ofercie sklepów zobaczycie, że bardzo dużo modeli to modele niskie. Mit numer 2. Wysokie buty chronią przed skręceniem nogi w kostce. Gdyby tak było, to kilkanaście lat temu nie mielibyśmy takich wypadków, a nie jest to oczywiście prawda. Pamiętajcie, że wysokie buty trekkingowe to nie jakieś sztywne skorupy a la buty narciarskie, tylko też buty, które poddają się i nie zabezpieczają w 100% przed urazami. Ponadto niskie buty trekkingowe wcale nie muszą generować od razu takich kontuzji. Mit numer 3. Buty wysokie są bardzo sztywne i bardzo ciężkie. Otóż to nieprawda. Znajdziemy na rynku buty o wysokiej cholewce, które będą lekkie i będą miały miękką podeszwę. Wszystko zależy od tego, z jakich materiałów zbudowana jest cholewka i do czego przeznaczony jest but. Waga butów to ważny element przy wyborze, ale oczywiście nie jedyny i nie taki, który musi wszystko zdeterminować. Jeśli mamy buty o takiej samej konstrukcji, wykonane z tych samych materiałów, to zazwyczaj ten niski będzie lżejszy, natomiast wyższy będzie cechować się większą wagą. Pamiętajcie jednak, że oprócz profilu niskiego i wysokiego mamy również bardzo często buty o profilu mid, czyli takim pośrednim, albo buty, które niejako imitują wysokie obuwie. Wyposażone są na przykład w takie getry opasujące kostkę i zabezpieczające przed dostawaniem się zabrudzeń do wnętrza butów. Wybór butów z wysoką bądź niską cholewką można uzależnić od warunków, jakich spodziewamy się w górach. Buty wysokie na pewno będą lepsze w warunkach bardziej wymagających, jeśli będzie zalegać pokrywa śnieżna, jeśli będziemy spodziewać się opadów deszczu czy brnięcia porannego przez szlaki, na których zalega rosa. To będą również buty fajniejsze do wykorzystania w komplecie ze stóp-tutami, gdy między jednym a drugim elementem nie będą powstawać żadne luki, żadne dziury, gdzie mogłoby się nam coś do środka butów nasypać. Natomiast buty o profilu niskim będą na pewno fajnym wyborem, jeśli chodzi o warunki ciepłe, o warunki letnie, bądź jakiegoś ciepłe dni w okresach przejściowych. Wówczas przy odpowiedniej skarpecie noga będzie lepiej oddychać, no i wędrówka będzie bardziej komfortowa. Czy wysokie buty trekkingowe chronią bardziej przed urazami? Na pewno przed urazami mechanicznymi tak. Wysoka cholewka to dodatkowa warstwa ochrony, gdy uderzymy na przykład o wystający korzeń czy jakiś kamień. Natomiast wybór niskiej cholewki nie musi wcale wiązać się od razu ze skręconą kostką. Jeśli precyzyjnie stawia się stopy, jeśli ma się odpowiednio wykształcone mięśnie od chodzenia częstego po górach i nabywa się dużo tego górskiego doświadczenia, to w niskich butach trekkingowych naprawdę możemy uniknąć wszelkiego rodzaju skręceń. Faktycznie dla osób, które zaczynają swoją przygodę z górami, poleca się wybór wysokich butów jako pierwszych butów w góry. Przy wyborze niskich bądź wysokich butów trekkingowych warto pomyśleć też o twardości podeszwy oraz o amortyzacji. Często, ale nie jest to obowiązującą zawsze regułą, wysokie buty mogą mieć większą amortyzację i być przeznaczone na przykład do wędrówek z cięższym plecakiem. Niskie buty trekkingowe możecie spotkać na rynku jako modele bardzo elastyczne i
i bardzo lekkie, jak te buty marki Salomon, które przeznaczone są głównie do wycieczek turystycznych, jednodniowych, chodzenia po dolinkach od jednego schroniska do drugiego. Natomiast na przykład już innym modelem będzie ten niski but marki Salewa, który przeznaczony jest w zasadzie do speed hikingu, a nawet do biegania po górach. Zwróćcie uwagę, że tak specjalistyczne buty jak buty Dropline mają bardzo dużą amortyzację w obrębie pięty oraz charakterystyczny spadek pomiędzy piętą a palcami, czyli tak zwany drop. Jeśli zastanawiacie się, dla kogo są więc niskie buty trekkingowe, to odpowiedź jest, że dla wszystkich, tylko w zależności od użytku. Bardzo wytrzymałe i solidne konstrukcje niskich butów trekkingowych na pewno wybiorą na przykład przewodnicy górscy. Sięgną po niskie buty również wspinacze potrzebujący podejść pod skały, pod drogi wspinaczkowe, ale też wykorzystać te buty dzięki specjalnym strefom Climbing Zone przy łatwych wspinaczkach i nagraniówkach. Po niskie buty trekkingowe czy niskie buty turystyczne mogą też sięgnąć mniej doświadczeni turyści, nawet tacy, którzy zaczynają swoje przygody z górami, ale robią to z głową. Jeśli wybierają się w łatwy teren, w jakieś dolinki latem, to taki but turystyczny również sprawdzi się na tego typu szlakach. Podobnie wysokie buty możemy podzielić na kilka rodzajów. Takie lżejsze buty będą wybierać turyści, którzy poszukują obuwia o niskiej wadze, ale także te osoby, które już mają doświadczenie w górach, a chcą poruszać się w nich bardzo szybko. Uśrednionym takim modelem będzie solidny but wykonany z zamszu, z jakichś odpornych materiałów, który zabezpieczy nam nogę przed warunkami atmosferycznymi, będzie pozwalał sprawnie i bezpiecznie pokonywać szlaki. Natomiast dla ambitniejszych, najbardziej ambitnych osób będą to oczywiście wysokie modele butów, które przeznaczone są na przykład na tatrzańską zimę czy do celów alpejskich, głównie latem, i tego typu buty o już bardzo dużej sztywności, o bardzo solidnych cholewkach sprawdzą się im najlepiej. O butach w góry można mówić godzinami i pewnie nie wyczerpaliśmy tematu. Natomiast pamiętajcie, że na naszym YouTubie możecie znaleźć inne filmy o butach. Możecie zajrzeć też na naszego bloga albo po prostu przed zakupem skonsultować się z naszymi specjalistami. Do zobaczenia w górach i w kolejnych filmach. Na razie.